Witam kochani Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was na pogawędkę o Muglerze. Trochę się pojawiło nowych zapachów w mojej kolekcji. Postanowiłam zgłębić tę markę. Bardzo często o pewnych rzeczach mi pisaliście w komentarzach, ja nie do końca je rozumiałam i postanowiłam sobie tę głowę rozjaśnić i o tym dzisiaj. Zapraszam! Zacznijmy może najpierw od zapachów, które już miałam, niejednokrotnie o nich opowiadałam. I na pewno takim zapachem jest Innocent od Muglera. To jest w ogóle Angel Innocent, chociaż na Fragrantice jest opisywany jako Innocent, to jak zgłębicie tam tajniki muglerowskie, to jest Angel, po prostu Innocent, i stąd jest też ta gwiazda tu, że to jest jednak jakiś tam flanker angelowski. I to jest flanker angelowski, ale powiedziałabym, że to jest flanker bardziej EDP, ale to za moment Wam opowiem, bo różnice są i ja je zdecydowanie wyczuwam. To jest też taka woda, która jest subtelniejsza, można powiedzieć delikatniejsza. Jest wyczuwalna taka pieprzna paczula, ja ją tak wyczuwam. Dla mnie to jest taki dosyć pieprzny zapach. Piękny, moim zdaniem bardzo świeży, niesamowicie noszący się latem, bardzo ładny zapach i bardzo go lubię. Jak widzicie, też zużycie jest niezłe, ale to jest na stronie, możecie wypróbować ten zapach. Womanity to jest moje odkrycie tegoroczne. No i tu jest ta figa, która jest taka niesamowita i nieziemska, dlatego że ona niby jest słodka, ale z drugiej strony wcale nie. To jest taki zapach, który troszeczkę tu walczą jakby dwa światy między sobą, ale to jest figa, którą ja ubóstwiam i naprawdę uważam, że jest to czysto piękny zapach. Natomiast wiem, że są osoby, które tej figi nie lubią, nie rozumieją. Myślę, że jest tutaj taki sznyt drzewny, ale drzewność jest uzyskana, słuchajcie, ja bym powiedziała, że kawiorem właśnie. Że to nie jest słona figa, tylko drzewna. I właśnie ta drzewność jest taka dziwna i taka jakby skręcająca, niedosłowna, przez to, że jest ona uzyskana zapachem kawioru, który akurat tu tak wybrzmiewa. Ale czy mam rację? Na 100% tego nie wiem, natomiast ja to tak właśnie wyczuwam. Następny zapach to jest Angel Phantasm, czyli flanker Angela, i to jest z tamtego roku zapach. Niezwykły gurmandowiec, taki 100 wręcz procentowy, który jest taki słodki. Tu jest taka czekolada, dla mnie ten zapach jest bardzo zbliżenie podany do Lancôme La Nuit Trésor, ale tu się kończy bardzo z kolei angelowsko, ale końcówka jest angelowska z EDP, nie z EDT. Ten Angel jest z kolei z tego roku, jest to Stellar i to jest taka opowieść pistacjowa z dodatkiem paczuli, która występuje właśnie w sposób taki znowu dla mnie jednak gdzieś tam pieprzny. Niektórzy to nazywają ziemistością, ale ja wyraźnie jakby odczuwam mój nos to jako jakąś swoistą pieprzność. Więc znowu widzę te takie mocne zakorzenienie w Angelu EDP, nie EDT. Wszystkiego się dowiecie w późniejszym czasie. W każdym razie ta pistacja jest tutaj taka cudowna, ciepła, piękna. Ona jakby wręcz się otwiera. Zapach jest przepiękny. Stał się większym ulubieńcem niż Angel EDP podstawowe. Następny angelowski wypust to jest oczywiście Angel podstawowy, ale w wersji EDP, wody perfumowanej. Dla mnie to jest wypust paczulowy, tylko ja czuję tu paczulę, która jest taka pieprzna. Nie czuję w tym zapachu, wielokrotnie Wam to mówiłam, żadnej gurmandowości. Niejednokrotnie wypiszecie mi w komentarzach, że dla Was jest czekoladowy. Robiłam film też taki o zapachach sensualnych i tam ankietowani też jakąś gurmandowość tu wyczuwają. Dla mnie natomiast jest to dosyć wytrawna propozycja.
Nie mogę tego jednak powiedzieć o wodzie toaletowej. I to właśnie jest wypust, w którym ja wyczuwam gurmondowość i czekoladę. I się zastanawiam, czy to z moim nosem jest coś nie tak, że w tej podstawowej wersji tego nie wyczuwam, bo myślałam, że to mój nos nie wyczuwa tej czekoladowości. I też niektórzy mówią, że podstawowa wersja EDP a EDT się różnią między sobą. Ale kiedy przeprowadzałam testy i pytałam ludzi, nosząc Angela EDP, słyszałam, że ktoś tam jakąś gurmondowość wyczuwa, więc sama nie wiem, czy jest to kwestia mojego nosa, czy nie. Tu nie wyczuwam tak paczuli, jak właśnie tę gurmondowość i tę czekoladowość. Powiem szczerze, że woda toaletowa spodobała mi się bardzo i tak naprawdę nawet czasami się zastanawiam, czy nie wolę tej wersji od EDP teraz, chociaż mam czasami po prostu ochotę na taką wytrawność, jaką daje mi woda perfumowana. Wypust czekoladowy. Ja przynajmniej w końcu czuję w tym Angelu czekoladę. Kolejna angelowska miłość moja, wielka, ogromna, to jest oczywiście Angel Nowa i wersja EDP z Akigalą. Ubóstwiam ten zapach i naprawdę póki co no nic się nie zmienia. Ja się w nim czuję fenomenalnie. I śmieszy mnie, bo jak to jest w ogóle wypust z 2020 roku, znaczy z roku premiery. I pamiętam jak dziś, kiedy ten zapach wyszedł, ja dostałam jego próbkę z Notino, pamiętam, przetestowałam, od razu się tak zakochałam, że to jest już, że kupiłam 10 ml wtedy, bo już miałam 50 zapachów, myślę kiedy to używać, wtedy było inne myślenie, ale miałam 50 zapachów. Ale później zdecydowałam się, myślę, ta perfumetka za mało biorę, bo no po prostu ja się totalnie zakochałam i ta miłość trwa do dziś. No i też myślałam, że to jest na tej zasadzie, że EDP jest po prostu trwalsza od EDT, więc nie będę kupowała EDT. No i jakżeż się pomyliłam. A jak mocno się pomyliłam? No to już Wam opowiadam. Wersja EDT Angel Nowej jest piękna, bo tu jest malina dla mnie musująca. To jest taki bardzo oranżadowy zapach, który jest taki, wiecie, bardzo letni. Nie ma też takich już parametrów. Ok, tu się zgadza, ale nadal parametry ma super, tylko że Angel Nowe EDP ma też projekcję ogromną, a ten już nie ma takiej projekcji, ale zapach jest naprawdę super, z tym, że nie ma tutaj pudrowości, za którą kocham właśnie Angel Nową. Nie ma tak czystej maliny, bardziej jest to taki zapach różnoowocowy, o tak już bardziej bym powiedziała. To nie jest tak, że tej maliny nie czuć, ale właśnie dochodzi jakby do głosu też więcej rzeczy i ta musowość, którą ja na przykład czuję, jest to coś takiego bardziej soczystego, o, tak bym ujęła. Angel Nowa EDP jest czymś bardziej wykwintnym i czymś, co no, trzeba zaakceptować, bo jest takim mocnym, konkretnym zapachem, a to jest coś takiego bardziej frywolnego, bardziej takiego niewymagającego. To można założyć dosłownie wszędzie. Także pomyliłam się co do Muglera. W Muglerze warto jest mieć również te wody toaletowe, parametrowo jest naprawdę świetnie. I teraz zapach, o którym w ogóle mam wrażenie się nie słyszy i mam wrażenie, że chyba sprzedażowo to najgorszy wypust Muglera. Nie wiem, może są jeszcze gorsze. W każdym razie chodzi o Eau de Star z Muglera. To jest, słuchajcie, zapach, który jest kompletnie niedoceniony, a może też dlatego, że właśnie on tak sugeruje trochę tego Angela, tylko że w jakiejś takiej innej postaci. Ktoś może pomyślał, że to jest tylko inna flaszka, a ja bym powiedziała Wam, że to jest zapach, który łączy Angela EDP i Angela EDT. Niewymownie fantastyczny, jest to mocarz.
Tu jest ta pieprzność, którą ja czuję, paczulowa z Angela podstawowego EDP oraz ta słodycz gourmandowa z EDT, z wody toaletowej. Boże, jak to jest przepięknie połączone, jak to się cudnie układa na skórze, pięknie krąży, jak to raz docierają bardziej nuty pieprzne, raz bardziej te gourmandowe, takie czekoladowe, słodkie. Fantastyczny zapach, natomiast kompletnie moim zdaniem nieznany i nikt jakby o nim nie wie i nie słyszał. Jakby coś, to możecie go trochę spróbować, bo na sklepie jest. Teraz przejdziemy do Aliena. I jako pierwszy wezmę Alien podstawowy w wersji EDP. I to jest moja miłość ogromna, to jest po prostu moc białokwiatowa, wieczorową porą. Dla mnie to jest Chorwacja, kiedy wieczorem przechadzam się wśród posesji, gdzie jest moc kwiatów właśnie białych, które przeogromnie pachną, ale aż tak mocno, że aż w nozdrza świdruje. I dla mnie Alien to jest właśnie zapach tego wieczoru w Chorwacji, tego spaceru. No, ja po prostu ubóstwiam takie zapachy, ale też rozumiem, że kogoś może zabić i zmęczyć. Natomiast Alien EDP to jest już któryś flakon. Ja kupiłam tutaj flakon ubytkowy, uwielbiam po prostu i nie wyobrażam sobie póki co, że tego zapachu w mojej kolekcji nie ma. Natomiast wersja Extra Intense, która wyszła tego zapachu, to jest, słuchajcie, zapach, który miał być intensywniejszy, a według mnie nie za bardzo, bo to jest tak, on jest intensywny może jeżeli chodzi o sam zapach, woń, ale nie jeżeli chodzi o parametry. Ja uważam, że troszeczkę jest gorszy od Aliena tego EDP podstawowego, ale jest przepiękny, bo jeżeli kochacie tę moc Aliena i chcielibyście jej jeszcze więcej, to zdecydowanie tak. No i kompletnym moim zaskoczeniem było, ogólnie jeszcze Wam powiem, że jest strasznie dużo wypustów różnych Muglera Angela, Mugler Alien, flankerów, multum. Natomiast w większości albo nie można dostać, albo można dostać w jakichś horrendalnych cenach. I powiem Wam, że Alien Supra Florale kompletnie mnie zaskoczył. Bo z jednej strony nadal czuć tę alienowską białokwiatowość, ale z drugiej strony jest w nim coś mega wibrująco ambrowo, może nawet kwiatowe. I kwiaty te są z jakąś cierpkością albo z czymś takim dziwnym. Strasznie mocny jest ten zapach, w sensie w ogóle parametrowo wow, ogromne, ale powiem Wam, że czasami jak popsikam się nim, to się zastanawiam, może jednak fajniejsze od podstawowej wersji. Chociaż kocham miłością niezaprzeczalną wersję podstawową, to uważam, że naprawdę to jest coś mega wyjątkowego, że jest w nim skręcenie w którąś stronę i takie zaciekawienie odbiorcy i nosiciela tego zapachu. Ja go czytam na różne sposoby. Mam świadomość, że jest to kwiatowiec, ale właśnie, że może jest jakiś taki dodatek takich kwiatów. Ja bym je nazwała kwiatami, słuchajcie, trującymi. Nie wiem, dlaczego mam taki odbiór, że jest tam jakaś taka nuta, która tak świetnie przełamuje ten zapach, że on niby jest słodki, ale z drugiej strony jest jakaś taka kontrnuta, która powoduje, że on tą słodyczą wcale nie zabija, że tą białokwiatowością też wcale nie zabija. Niesamowity jest ten zapach, jak ja się cieszę, ja go kupiłam totalnie w ciemno i jestem po prostu nim zachwycona. Wspaniały, wspaniały jest ten zapach. I ostatni mój Mugler to jest oczywiście Aura Sensuelle.
Prawdopodobnie ja wolałabym inaczej niż wszyscy, żeby to była ta aura zielona i kiedyś ją miałam, no ale jest gdzieś tam do kupienia i nawet widziałam w nie najgorszej cenie, ale ja po prostu już tego mam tyle, że i tak kiedy mam to nosić, chociaż szczerze powiem, że ta aura trafi do większości, spodoba się większości, bo ona jest dosyć słodka, ona nie jest tak zielona jak ta zielona, ona jest bardziej przystępna, właśnie taka bardziej sensualna, ma takie mega kobiece tony, co nie wszyscy mogą powiedzieć o tej zielonej. Ja tą zieloną też odrobinę słodkawo odbieram. Nie jest dla mnie taka... Nie odbieram jej tak jak niektórzy, że jakaś taka zielona zmurszałość. Absolutnie nie. Natomiast to jest dużo bardziej ułagodzone, dużo bardziej przystępne, bardzo ładne, natomiast nie jest to taki zapach aż zaskakujący, jak właśnie ta aura zielona, ale w większości się spodoba. Ja cieszę się, że ją mam bardzo, naprawdę. Uważam, że ja w tym roku miałam ją wyjętą na miesiąc i używało mi się jej genialnie. Tylko to jest taki właśnie zapach, takie zapachy też są potrzebne, nikomu nie zawadzający i po prostu, który możecie ubrać zawsze, mam takie wrażenie. No i to by było na tyle z mojej muglerowskiej kolekcji. Powiększyła ona się dosyć znacząco o sporo nowych zapachów. Trochę dzięki Wam, bo to Wy mnie przekonaliście do tego, że coś musi być nie tak, skoro ja te zapachy odbieram inaczej niż Wy. Wszystkiego możecie spróbować na sklepie i o tym pamiętajcie, a ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i pozdrawiam. Buziaczki, pa pa!